Zastanawiam się, kiedy po raz pierwszy jadłam coś tak pysznego, że zeszkliły mi się oczy. Przypominam sobie wtedy siebie z dzieciństwa, z fioletową od jagód uśmiechniętą buzią, z kropkami śmietany wokół ust, kiedy babcia wyciągała z wody kolejną porcję parujących ruskich pierogów. Nie wiem, czy wtedy potrafiłam się tym wzruszyć, ale wspomnienie tych smaków jest we mnie tak wyraźne, że po latach jestem w stanie dokładnie odtworzyć sobie okoliczności, w jakich je jadłam. Na czym polega więc magia tego zmysłu? W podróży zamieniam się często w łowcę smaków. Każde zamówienie nowego dania traktuję jak odrębną przygodę. Objeżdżając obce kraje, zdarza mi się pytać lokalnych ludzi o to, co polecają, i po prostu to zamawiam. Zazwyczaj ulegam zaproszeniom, sugestiom i propozycjom zjedzenia czegoś dotąd mi nieznanego. Zdaję się wtedy całkowicie na opinie innych. Próbowanie nowych potraw uczy zaufania. Zdarzało mi się mieć drobne wpadki, ale nigdy tego nie żałowałam. Może zabrzmi to banalnie, ale jest to podejście, którym kieruję się w życiu. Jeśli coś się nie udaje, staram się z tego śmiać i nie zrażam do próbowania dalej. A układanie nowych smaków na języku potrafi uzależniać. I tak jak w cytacie z Małego Księcia, że decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez, jedzenie niesamowitych potraw w odległych krajach naraża na ogromną tęsknotę za smakami, których nie potrafi się później odtworzyć, a są do zdobycia tysiące kilometrów od domu. Mimo wszystko warto je odkrywać, bo robiąc to otrzymuje się więcej niż tylko kolejne posiłki. Często poznaję historię ludzi, którzy je przygotowują. Dostrzegam wtedy ten uroczy błysk dumy na ich twarzach, kiedy podają mi przygotowane przez siebie dania. Przyjmuję ich uśmiechy i mam okazję je im odwzajemniać. Zbieram więc te wszystkie chwile w głowie do specjalnej szuflady na smaki. Wszystkie łyżki rozlewające na języku zupę pho, zlizywanie z opuszków palców tłuszczu, który wytopił się z soczystych małych pierożków, popijanie ich zalanymi gorącą wodą świeżymi listkami mięty, zerwanej przez właściciela kuchni chwilę wcześniej. I po czasie wiem, że jedną z najlepszych przypraw w daniu okazują się okoliczności, w jakich się je próbuje. Najpyszniejsze dania na świecie noszą w sobie nie tylko smak. Dlatego tak pamiętam te jagody z dzieciństwa i fioletową buzię, z której zawsze śmiali się rodzice i mój brat, a pierogi ze śmietaną u babci
bo ich posmak towarzyszył kolejnym godzinom szaleństw i biegania po wiejskich dróżkach. Smak jest potężnym zmysłem, scalającym wspomnienia, uruchamiającym wzrok, dotyk i węch, zbliżającym do siebie ludzi i odkrywającym ich historię. Może dlatego cały świat zakochany jest w jedzeniu. Subskrybuj nasz kanał.